Stary klasztor, miejsce, które nie daje spokoju. Gotik rozkminy, numer 1. Każdy, kto przeszedł Gotika choć raz, pamięta moment wyprawy po kamień ogniskujący ze starego klasztoru. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w całym Gotiku, a może i w całej trylogii. Im dłużej się nad nim zastanawiam, tym bardziej mnie interesuje. W czasach, gdy fora były jedyną opcją, żeby porozmawiać o Gotiku, nie brakowało gotikowych rozkminiaczy, a ja byłem jednym z nich. Często nazywany jest błędnie klasztorem zmiennokształtnych, choć ta nazwa nigdy nie pada w grze. Wiemy o nim zaskakująco mało poza tym, że jest pusty, a jednocześnie pełen znaków zapytania. Już sama brama robi na mnie wrażenie, bo taka sama krata pojawia się przy wejściu do świątyni śniącego. Gorn twierdzi, że nikt się tam nie dostał, choć my wiemy, że są co najmniej dwa sposoby. Co ciekawe, miejsce to nosi ślady kultury zarówno ludzkiej, jak i kultury orków. Ludzka wieża, platforma pod kamień ogniskujący jak u Jarkendarczyków, orkowe posągi, a także orkowe napisy. Co to oznacza? Możliwości jest kilka. Klasztor należał do Jarkendarczyków i później został zniszczony przez orków. Był orkowy i później został przejęty przez ludzi. Albo obie cywilizacje kiedyś współpracowały, kierując się równowagą Adanosa. Ale dziś są to tylko ruiny i nasze domysły. Jednak w kontekście tych wszystkich zagadek Gorn mówi coś niezwykle ważnego. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak, Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. I tu zaczyna się największa rozkmina. Magia przemiany nie pasuje ani do magów ognia, ani do magów wody w Gotiku I. Może to magia śniącego? Z tych kręgów, których nie dane było nam poznać. Ale to nie jest istotne. Mam lepsze pytanie. A co, jeżeli bestie w starym klasztorze to dawni mnisi? Gdy bezimienny ginie w postaci zwierzęcia, to nie wraca do ludzkiej formy, zostaje uwięziony w ciele tej bestii już na zawsze. To niepokojące. Z drugiej strony, to potwierdza fakt, że nie mamy jak zweryfikować tego, czy potwory na terenie klasztoru, które przyjdzie nam załatwić, to tak naprawdę nie są magowie, czy tam mnisi, którzy postanowili się przemienić. Choćby i dlatego, że zobaczyli w oddali zbliżającego się Gorna, który, no nie oszukujmy się, jest kawałem chłopa, jest silny, ma wielki topór, generalnie jest groźny. Stąd istnieje rozkmina, że może oni nie chcą się już przemienić albo nie mogą, lub przemienili się specjalnie, żeby obronić klasztor przed nami, czyli najeźdźcami, a my po prostu ich zdziesiątkowaliśmy z Gornem. Jeżeli były to zwykłe bestie, to co jadły, jak funkcjonowały, w jaki sposób dostały się do środka? Oczywiście to są też górskie bestie, takie zębacze czy troll, no występują głównie przy terenie, gdzie pójdziemy po kamień ogniskujący z Diego, no i tam faktycznie w tych górach jest ich najwięcej, w związku z czym możemy się spodziewać, że jakimś pasmem górskim po prostu przeskoczyły na dół, ale jest to mniej ciekawe niż mówienie o tajemniczej magii, której nie znamy, oraz rozkminianie możliwości przemiany, która również jest dostępna. Co ciekawe, w grze znajdziemy kilka zwojów, które pozwolą nam się przemienić w zębacza, pozwolą nam się zmienić w cieniostwora, a samo istnienie tych zwojów zostawia ciekawe pytania. Ktoś musiał przecież je spisać, skąd miał taką wiedzę, czy były to informacje pochodzące od kultury orków, czy od kultury ludzi. Zastanawia mnie też, czy rozmiar tego klasztoru nie był przypadkiem dostosowany do przemian w potężne istoty, również takie, których my nie jesteśmy w stanie spotkać. Wiecie, jakieś poczwary gorsze niż orkowie, silniejsze niż smoki, straszniejsze niż śniący. Nie mam na to wszystko dowodów, są to tylko poszlaki i tak działają rozkminy. Ale odkąd pomyślałem, że te zębacze to ludzie po przemianie, patrzę na to miejsce zupełnie inaczej. Nawet inaczej patrzę na kolonię, bo ile z ubitych co rozdział bestii to tak naprawdę magowie,
którzy użyli kamienia lub jakiegoś zwoju, żeby się przemienić. I wy też sobie nad tym pokmincie, bo temat jest gruby. Jeżeli ta rozkmina wam się podobała, proszę dajcie znać, bo planuję kolejne. Mocno skróciłem ten film. Szanuję wasz czas, a jeśli wy szanujecie mój, to zostawcie łapkę w górę. Na dziś będzie to już tyle, także trzymajcie się. Cześć!